Witajcie. W dzisiejszym odcinku, wedle waszych głosów, omówię koncept art Quetzalcoatla. Omówię jego umiejętności oraz podam moje teorie na temat tego, jak mógłby działać Quetzal w The Isle Evrima. Standardowo jednak, najpierw omówię jaki był prawdziwy Quetzalcoatl. Przede wszystkim muszę najpierw zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz. Quetzalcoatl to nie dinozaur. Ogólnie pterozaury to nie dinozaury. Pterozaury to kompletnie inna grupa kadów, która tak samo jak dinozaury i krokodyle jest archozaurami, czyli gadami naczelnymi. Pterozaury były pierwszymi latającymi kręgowcami. Ich rozmiary były początkowo niewielkie, jednak pod koniec kredy 68 milionów lat temu powstał prawdopodobnie największy znany pterozaur w dziejach Ziemi. Quetzalcoatl, który zaliczał się do tak zwanych azdarchidów. Był on wielkości żyrafy i miał długi dziób, w którym pobierał pokarm. Mimo swoich rozmiarów był on dosyć lekki. Ważył około 250 kg i zawdzięczał to dzięki kościom pustym w środku. Natomiast jego rozpiętość skrzydeł mogła dochodzić do nawet 12 metrów długości. Zwierzę to miało świetny wzrok, który pozwalał na dostrzeżenie padliny z daleka. Do tego przez jego rozmiary Quetzalcoatl nie miał praktycznie żadnych wrogów w przestworzach. Jednak na lądzie mógł on paść ofiarą tyranozaurów oraz innych drapieżników. Quetzalcoatl to zdecydowanie jeden z najbardziej znanych pterozaurów. Wystąpił on w wielu dziełach popkultury, takich jak Jurassic World, Prehistoric Planet czy Ark Survival Evolved. Nie ma się więc co dziwić, że tak ciekawe zwierzę zostanie dodane do gry The Isle Evrima. A więc, na konceptarcie Quetzala widzimy 8 rysunków, które pokazują jego umiejętności oraz styl rozgrywki. Na pierwszych dwóch obrazach można zauważyć, jak Quetzal łapie małe dinozaury w swój dziób, z czego jednym z nich jest Bipiozaur, a drugim jest prawdopodobnie Avaceratops. Z ilustracji tych można wywnioskować, że Quetzalcoatl za pomocą długiego dzioba może wyjąć zwierzę, gdy te jest ukryte w norze albo w płytkiej wodzie. Ogólnie z tego co można zauważyć, to to, że Quetzal tak samo jak Megalania będzie mógł penetrować nory bez ich rozkopywania. A jedyna różnica będzie taka, że Megalania do niej wchodzi, a Quetzal wkłada tylko swój długi dziób, którym może wyjąć ofiarę z nory. Patrząc na jego sposób polowania, bardzo mocno przypomina mi on czaplę, która tak samo jak Quetzal na tym rysunku, brodzi w płytkiej wodzie, wypatrując ofiarę w wodzie. Quetzal najpewniej będzie mógł robić podobnie i w ten sposób będzie on mógł polować na małe dinozaury oraz AI, takie jak Psittacosaur, Avaceratops czy ryby, w tym także te większe, które będzie mógł pochwycić w ogromny dziób. Kolejne arty niejako łączą się z poprzednimi artami, z tą różnicą, że na tych artach Quetzal łapie Galimima. I to nie na ziemi, a w locie. I uważam, że ta umiejętność może okazać się być bardzo OP, aż zbyt OP. Chodzi mi o to, że nie wiemy jakiej wielkości będzie Quetzal w grze oraz nie wiemy także jakiej wielkości będzie on mógł łapać zwierzęta. Jednak moim zdaniem najprawdopodobniej go powiększą względem tego jak był naprawdę. Wystarczy tylko spojrzeć na to ile waży Gallimimus. Gallimimus waży 425 kg. Natomiast Gallimimus, którego łapie Quetzal, wydaje się być mniejszy. Najprawdopodobniej jest to młody dorosły subadult. A co za tym idzie, Quetzal będzie w stanie łapać zwierzęta o wadze nawet 200 kg. A w takiej sytuacji Quetzal nie może ważyć tylko 250 kg, a musi ważyć 400, a nawet pół tony, żeby w ogóle móc jeszcze takie ciało unieść w powietrze, jak jest nam przedstawione na konceptarcie. Jednak ta masa to tylko moja hipoteza. Dodatkowo zobaczcie tylko jak szybko jest w stanie unieść się w powietrze z ofiarą w pysku. To pokazuje, że będzie on pewnego rodzaju łowcą zasadzkowym, który będzie atakować zwierzęta od góry, chwytając je w swój ostry dziób i od razu odlatując z nimi w bezpieczne miejsce. Idąc dalej jednak, można dosyć łatwo wywnioskować, że Quetzal ma być wyspecjalizowany w zabijaniu bardzo małych zwierząt, ważących poniżej 500 kg. I to te zwierzęta będą musiały głównie się go obawiać. Inne, większe gatunki raczej nie będą narażone na ataki tego pterozaura. Chyba, że mamy do czynienia z małym osobnikiem, załóżmy małym Rexem. W takiej sytuacji Quetzal byłby zagrożeniem także dla większych zwierząt, które dopiero co się zespiły na mapie i zaczynają swoją przygodę jako mały dinozaur.
Kolejny art pokazuje nam, jak Quetzal atakuje Pteranodona i od razu można zauważyć, jak wielki jest Quetzal w porównaniu do Pteranodona. Ogólnie moim zdaniem, gdy tylko Quetzal trafi do gry, to populacja Pteranodonów spadnie praktycznie do zera, ponieważ granie nimi będzie bardzo trudne przez fakt, że nie będą mogły się czuć bezpiecznie w przestworzach, które dotąd są głównym schronieniem dla Pteranodonów. Jednak Quetzal będzie po prostu potężniejszy i wtedy to on będzie tym królem przestworzy, który w dodatku będzie w stanie zabijać także zwierzęta lądowe. Na kolejnym arcie widzimy gniazdo Quetzalcoatlów oraz same Quetzale, które zbudowały je na torach, chroniąc je przed drapieżnikami takimi jak Rex. Ogólnie sam Quetzal, mimo bycia apeksem w przestworzach, na lądzie będzie raczej dość słaby i każde zwierzę ważące powyżej tony nie będzie miało problemów, by zabić nawet dorosłego Quetzala. Dlatego Quetzale będą musiały bardzo uważać na inne drapieżniki, gdy tylko usiądą na ziemi. Tutaj pojawia się także moja teoria. Co jeśli Quetzal będzie mógł przemieszczać naprawdę spore odległości z ofiarą w dziobie? W takiej sytuacji wyspy, które znajdują się na południowo-wschodniej części mapy, mogłyby się okazać świetnym miejscem na nesta dla Quetzali, zwłaszcza jeśli te będą miały mutację na picie słonej wody. Takie Quetzale mogłyby latać z małych wysp na główną wyspę, na której to by polowały na małe zwierzęta, by następnie wrócić z pokarmem, który mógłby starczyć Quetzalom na dość długi czas. Przykładowo, jeśli Quetzal ważyłby około 400 kg i mógłby łapać w szczęki ofiary ważące do 200 kg, to w takiej sytuacji para Quetzali mogłaby zgromadzić dość sporo pokarmu i przy okazji zostawić gniazdo na jednej z wielu małych wysp, nie obawiając się o to, że ktoś je zniszczy. Kolejny rysunek przedstawia młode Quetzale oraz dorosłego osobnika odstraszającego monolofozaura. I mam na temat tego rysunku bardzo ciekawą teorię, która jeśli okaże się być prawdziwa, to w takiej sytuacji rośnięcie Quetzalem byłoby bardzo trudne. Chodzi mi o to, że młode Quetzale nie mogłyby latać i nie chodzi mi tutaj o Quetzale urodzone w gnieździe. Chodzi mi o Quetzale, którymi pojawiamy się normalnie na wyspie. Wnioskuję tak, ponieważ Quetzale na koncept arcie są za duże na hatchlinga, który dopiero co by się wykluł. A jednocześnie, zamiast odlecieć, młode Quetzale kryją się za rodzicem, który musi je chronić. Moim zdaniem, Quetzal do czasu osiągnięcia 1/4 swojej masy nie byłby w stanie latać i byłby narażony na ataki wielu innych zwierząt. Takie utrudnienie spowodowałoby, że Quetzal byłby znacznie rzadziej wybieranym przez wielu graczy, ponieważ jego początkowy okres życia byłby za trudny dla większości graczy. I tutaj dochodzimy do ostatniego rysunku, który jest tak bardzo dziwny, że początkowo nie wiedziałem, po co twórcy w ogóle go tam wstawili. A przedstawia on robotycznego Quetzala. Jest to pierwsza taka sytuacja, jaką widzimy na concept arcie. Żaden inny concept art nie zawiera robotycznej wersji zwierzęcia, a ten ma i uważam, że jest to bardzo ciekawe. I tutaj na chwilę cofniemy się do fabuły Legacy, która zawiera informacje o tym, że prymitywne plemiona potrafiły ujarzmiać i ujeżdżać dinozaury. I najprawdopodobniej ten pomysł nie został w pełni porzucony. Jednak jak dobrze wiemy, docelowo we Wrimie mamy mieć możliwość grania człowiekiem, który będzie w stanie korzystać z elektrycznych urządzeń. W takiej sytuacji może się okazać, że robotyczny Quetzalcoatl to rodzaj drona zwiadowcy, którym będą sterować ludzie. Taki dron mógłby infiltrować okolice i śledzić dinozaury, na które polowaliby ludzie. Być może w przyszłości pojawi się więcej tego typu robotycznych zwierząt, jednak na tę chwilę mamy tylko Quetzala. Trudno jest jasno stwierdzić, jaki jest cel tej grafiki koncepcyjnej, jednak podejrzewam, że twórcy pokazali nam ją jako zapowiedź czegoś dość sporego, co zostanie dodane do gry w przyszłości. Podsumowując, Quetzal będzie zdecydowanie bardzo ciekawym zwierzęciem i być może będzie aż zbyt OP, jako że będzie on w stanie chwytać i bardzo szybko odlatywać z dość sporymi ofiarami w dziobie, co może oznaczać, że będzie on dość sporym zwierzęciem ważącym około 400-500 kg, a być może nawet więcej, chociaż w to szczerze wątpię. W dodatku jest to zwierzę latające, co oznacza, że są bardzo szybki, a w takiej sytuacji Quetzale mogłyby się okazać postrachem dla wszystkich małych zwierząt w The Isle, ponieważ byłyby one w stanie z łatwością zabić wszystko, co waży poniżej 250 kg. A być
być może byłyby także w stanie zabić i te większe zwierzęta, ponieważ nie mamy pokazanej konfrontacji między Quetzalem, a na przykład Carnotaurem czy Diabloceratopsem. Jak będzie wyglądała sytuacja z tą dwójką? Tego nie wiem. Jednak Quetzal będzie raczej słaby w starciu z nimi. Czy może raczej będzie latać nad ich głowami, działając ich swoim długim dziobem, co biorąc pod uwagę jego masę, mogło spowodować, że Quetzal realnie mógłby zabić dorosłego Carnotaura. Jednak mam nadzieję, że tak nie będzie, a Quetzal nie będzie ważyć więcej niż 400 kg, ponieważ latające zwierzęta bardzo trudno zbalansować przez ich mobilność, a to powoduje, że Quetzale mogą okazać się za silne. I tutaj rozwiązaniem na to może być właśnie brak lotu przez pierwsze stadium życia Quetzala, co zdecydowanie mocno utrudniłoby grę takim zwierzęciem. Jednak tylko jeśli taki ktoś respiłby się Quetzalem sam. Bo w momencie, gdy taki Quetzal urodziłby się z jaja, to problem niemożliwości latania znika, bo dorosłe osobniki mogłyby założyć gniazdo z daleka od głównej wyspy i po prostu przylatywać z jedzeniem do młodego osobnika tak długo, aż ten nie zacznie latać. A to mogłoby wyeliminować problem z brakiem latania. Dlatego Quetzal mógłby się okazać zbyt silnym zwierzęciem, którego trudno jest złapać. W takiej sytuacji tylko las mógłby cię uchronić od dorosłego Quetzalcoatla. Jednak jest to ten najczarniejszy scenariusz. Jeżeli ma być szczery, to uważam, że Quetzal będzie miał raczej dość mało staminy i będzie bardzo polegał na tych prądach powietrznych, które mają zostać dodane do gry. To poleganie na prądach powietrznych spowodowałoby, że nie mógłby on długo latać nad ofiarą, a przez to nie uprzykrzałby on życia większym zwierzętom. W dodatku miałby on pewnie dość mało życia, jako że ważyłby on tylko 400 kg. A w takiej sytuacji większość zwierząt mogłaby z łatwością go zabić w zaledwie 1, 2 albo 3 ugryzienia. Aczkolwiek jest to tylko moje zdanie, dlatego zachęcam Was do napisania w komentarzach o tym, co sądzicie i jak waszym zdaniem będzie działać Quetzalcoatl. Natomiast ja się z wami żegnam. To był odcinek o Quetzalcoatlu w DI Evrima.